Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o gumeczkach. Tam już kiedyś pokazywałem uszczelki w wężach i tak dalej, mniej więcej o co chodzi. A dzisiaj chciałbym pokazać Wam tutaj z tyłu i na górze i tak w skrócie po prostu opowiedzieć tam, kiedy one są i czy da się je wymienić i kiedy są do wymiany. Więc tak, już nie przedłużając, zacznijmy od uszczelek tutaj tych w dolocie. One są zbudowane w taki sposób, że mają taki kołnierzyk. O, widzicie? I tu fajnie wchodzi jedno w drugie i one naprawdę są zarąbiste. Dobijacie młoteczkiem i tutaj nie ma żadnego problemu z utrzymywaniem tam produktu, czy według mnie te węże są jedne z lepszych z tego rodzaju końcówkami. O, i tutaj wtedy wyjmujemy sobie tą gumkę i nie będę całej wyjmował, bo to nie chcę mi się potem tego wkładać. Drugi ma tak samo. Jeżeli chodzi o nasz główny dekiel, no to tutaj mamy jedną główną uszczelkę i druga identyczna praktycznie jest z tej strony. I tak, ta uszczelka ona zawsze ma takie wyżłobienia i delikatne pęknięcia. Ale jeżeli jest coś takiego jak tutaj z tej strony, nie? O, to lepiej to od razu wyrywać na bieżąco i się pozbywać tego, bo potem przyjedziecie gdzieś na jakąś firmę spożywczą, zwłaszcza w spożywce, to mają uczulenie na ten temat. I potrafią cofnąć na serwis albo kazać wymieniać te uszczelki, a one są normalnie demontowalne. Je się tutaj wyjmuje, je się odchyla i tylko strasznie ciężko jest je włożyć. To sposobem trzeba, one są takie jakby kurcze na zakładkę, wiecie? Takie kurde... Sposobem trzeba i się trochę z tym pobawić. No ta tutaj jak widać jest w całkiem niezłym stanie, nie? Nie ma, tu jest jakieś pęknięcie, ale to tam nie przeszkadza. Nic tu jej nie dolega, z wyjątkiem tutaj tych dwóch małych ale to moje najlepiej od razu na bieżąco wyrywać i przynajmniej macie pewność, że nikt się Wam nie przyczepi na załadunku, rozładunku i ze spokojną głową dojeżdżacie tam. Jeżeli chodzi o tą w deklu, no to ta jest taka sama jak tamta. To jest ta sama historia i też najlepiej ją obrywać na bieżąco. Kolejna uszczelka, która jest w sumie bardzo ważna, bo bez niej się nie rozładujecie, to jest ta niebieska w tym wypadku. Jeszcze jest kilka innych rodzajów, bo są przeźroczyste i zależy od tego, jakim silosem jeździcie, jakie mocowanie macie, bo możecie mieć nakręcane tak jak tutaj jest, a możecie mieć na przykład nabijane tak jak wąż właśnie tutaj tankowy i z takim zamknięciem, tylko właśnie na kolanie. I ta uszczelka, no to ja sam osobiście wożę kurde chyba 3 rodzaje ze sobą w moich bagażach, żeby w razie by ktoś zgubił, bo ona czasami na myjni potrafi wypaść. No i wtedy jest problem, powiem Wam. Jest naprawdę kurde duży problem. Ok, zabrałem Was teraz na górę beczki. Pokażę Wam te uszczelki tutaj w dekielku, nie? Bo tutaj mamy ogólnie 2 rodzaje uszczelek. Jedna jest tak jak w Felbinderze, czyli przybliżę Was, czyli mamy ją nabijaną na sam silos i ona mniej więcej tak wygląda. Ona jest po prostu tutaj w tą rnienkę powbijana na siłę i można ją też z łatwością wyciągnąć. Jeżeli chodzi o samo łuszczenie się tej gumy, no to najczęściej jak wyciągamy na przykład lej ze środka, nie? I wtedy zahacza nam o tą gumę, to potrafi ją rozerwać, uszkodzić i tak dalej. Jeżeli chodzi o same uszkodzenia, to mówię, tak jak tutaj na przykład jest coś takiego, zobaczcie. Tak, i to już na spożywczej firmie podejrzewam, że byłby problem. A ja tylko biorę cyk i nie ma. I kurde, już wszystko załatwione, nie ma problemu żadnego. Zasada mocowania, mówię, jest taka sama jak tam na dole była, że na zakładeczkę to idzie, że wkładamy i po prostu młotkiem wtedy sztukamy i najlepiej jeszcze posmarować jakimś tam płynem do mycia naczyń albo czymś śliskim, żeby nam ładnie to wskakiwało. Jeżeli chodzi o spicera, no to spicer dla odmiany ma tutaj w deklach uszczelki. Te uszczelki mnie wkurwiają zawsze, bo one najczęściej się przyklejają tutaj do tego rancika i one zostają i trzeba je za każdym razem wkładać, ale one są o tyle łatwe, że po prostu je wsuwacie. Tam jest strona taka z ząbkami, z taką jakby rnienką i gładka. No to rnienka do środka, a gładka do zewnątrz.
I tak, kolejna uszczelka, która jest istotna, no w tym silosie akurat tego nie ma, ale na przykład między tym zaworem a tym, to ten zawór potrafi być demontowalny. I zobaczcie, tu akurat nie ma uszczelki w ogóle. O, tutaj w ogóle nie ma uszczelki, znaczy była kiedyś, ale nie ma jej, a tu w środku jest, przyzumuję was, o, taka silikonowa guma. Widzicie? I jeżeli ta guma jest uszkodzona, to będzie wam tędy produkt uciekał i to jest bardzo, bardzo niedobre, bo jeżeli nabijecie na, nie wiem, 0,8 bara i na przykład podniesiecie beczkę do samej góry, to tędy wam będzie cały czas produkt spierdzielał. To wtedy jedyna opcja jest, kurczę, zamknąć tutaj ten kominek, a druga uszczelka często gęsto znajduje się jeszcze tutaj pod spodem. No, akurat tutaj nie ma, bo to jest zabudowane, ale właśnie też druga uszczelka znajduje się tam pod spodem i ona też jest bardzo ważna, bo będzie dokładnie ta sama historia, co przed chwilą mówiłem, że będzie wam produkt wypierdalał i będzie wszystko białe, bo tego już nie zatrzymasz. Zamkniesz tutaj, wiesz, zamkniecie zaworek, a ona będzie tutaj miała gdzieś dziureczkę i będzie cały czas, kurde, żgało. No tego produktu nie da się zatrzymać. No i tak jak kiedyś już wspominałem, że ten zawór zawsze musi być otwarty, żeby właśnie beczki nie zassało, żeby nic złego tutaj się nie stało, nie? Kolejne gumeczki, które tutaj mamy, to mamy w tym złączu, ale tutaj w zasadzie rzadko się je rozbiera, tam najczęściej tylko się je przepłukuje wodą i w zasadzie ta gumeczka zawsze tam jest, no to nie będę tego rozbierał. Tu mamy rurkę dalej i kolejne ważne miejsce to jest właśnie to złącze kolejowe. To najczęściej jakieś mleka się przez to ładuje, albo no różnie, naprawdę różne rzeczy przez to się ładuje, granulat, czasami przez to ładujemy jakiś taki, jak jest mała firemka, to poczekajcie, spróbuję to otworzyć. Dobra, nie zebrałem klucza, ale może chuja, idę. A może to z przodu, czekaj. Dobra, tutaj mamy drugie złącze właśnie z tą małą gumeczką i tutaj o tym za chwilę opowiem. Tylko czekajcie, zobaczymy, czy da radę to otworzyć. O, to poszło. Czyli tak, otwarcie... O kurwa. Dobra, otwarcie polega na tym, że przesuwamy, podnosimy. I przesuwamy i tutaj mamy gdzieś ząbki. Tylko w pół obrotu. I wtedy zdejmujemy to. I tak, jedną gumeczkę mamy tutaj, w tym miejscu, a drugą mamy tutaj. I to bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, żeby żeby one były założone i no, kolejówki, żeby były czyste, to wiadomo, to przy myciu tam kiedyś opowiem, ale żeby były dokręcone, bo też będzie wam tędy produkt uciekał. No, a zamknięcie polega dokładnie tak samo, tylko w przeciwnym kierunku, czyli wsadzamy tutaj w te dziureczki, przekręcamy o pół obrotu i z powrotem. I do końca. Aż kurde w łokciach trzeszczy. Kluczem byłoby łatwiej, ale nie przeskoczysz. Jak nie chce się iść na dół. Dobra. Dociągnięty. Dobra, to miejscówka fajna, ale tu ludzie przyjeżdżają, kurde, z panienkami, chcą się zabawić, a tu stoi jakiś pajac, kurwa, na ulicy i do kamery gada, nie? Ale co zrobić? Życie. Dobra, kolejnym ważnym elementem jest to skrzyżowanie. Tutaj jeżeli te gumeczki są uszkodzone albo porwane, bo tu jest zawór zwrotny, nie? Żeby wam z silosa tak jakby z powrotem do instalacji powietrznej powietrze się nie cofało razem z produktem, żeby produkt nie uciekał. I tutaj mamy zaworek i tego zaworka też kiedyś używałem, bo w zasadzie 2 razy używałem. Bo raz, kiedy zatkałem całą instalację i nie mogłem w żaden sposób jej odetkać i spuścić powietrza ze środka, to sobie opuściłem beczkę i tutaj w ten sposób
O, czekajcie, pokażę wam. Tutaj tym zaworkiem, tym guzikiem na siłę go wcisnąłem, bo tu 1,5 bara było, on to tak powolutku i tędy sobie wypuściłem powietrze, bo otworzyłem w ten sposób zawór zwrotny. No, by wiadomo, tam byłem cały biały i tak dalej, ale o, ten jak wciśniecie, no to otwieracie tak jakby dopływ powietrza z beczki i ono będzie uciekało to powietrze. To już tam się poratowałem tak bardzo awaryjnie. A druga rzecz, że kiedyś też tu kazali mi się rozpiąć tą złączkę i tędy puszczali mi powietrze. I tak jakby to z automatu szło, bo oni mi wpuszczali przez komputerowo, było wszystko sterowane. Miałem tylko tutaj wąż podłączyć i na dole do popychu również. I w ten sposób właśnie sobie sterowali powietrzem, ciśnieniem na beczce i ciśnieniem do lotu. I tu dodatkowo mamy jeszcze zegar, nie? Manometr. Jeżeli chodzi o ten zawór, no to w sumie nigdy go nie używałem. Nie wiem, tam czasami jest otwarty, czasami zamknięty. Jak mi się stąd sypie produkt, no to wtedy go zamykam. A jeżeli wszystkie uszczelki są sprawne, no to zostaje otwarty i w zasadzie nie przejmuję się za bardzo nim. A moje, no to jest akurat fajne, bo nawet jeżeli się zatka wam ta instalacja, zamkniecie sobie ten zawór, tutaj wypuścicie tylko z tego fragmentu powietrze, z tego tutaj, to wtedy możecie tutaj trzymając to rozblokować i sobie powolutku upuszczać to powietrze. No zajebista sprawa i bardzo ułatwia życie i dzięki temu w miarę w kontrolowany sposób można wypuścić ten nadmiar powietrza. No i kolejna ważna rzecz tutaj u góry, no to jest ten zawór bezpieczeństwa. Tak dokładnie nie wiem, na ile on to jest nagrany, bo przeważnie na nich jest nabite, jaką mają przy jakim ciśnieniu się otwierają. Moment, zerknę. Kurde, muszę was odstawić na moment. Tu jest, proszę was, na 2 bary on jest ustawiony niby, czyli tak realnie, no to jakieś 2.1, 2.2 się otworzy, tylko one bardzo często są pozaklejane i po prostu, bo go się otwiera, nie? Tutaj macie nawet napisane, że on jest otwieralny, go się normalnie rozkręca i on powinien być też czyszczony, a tak naprawdę to przez tyle lat, ile jeździłem, to jeszcze nie zdarzyło mi się go czyścić, ani żeby mi się otworzył, no ale generalnie jest ustawiony na 2 bary, więc to jest takie zabezpieczenie, żeby beczki nie rozpierdoliło. O lince celnej to sobie pogadamy tam kiedy indziej. I jeżeli chodzi tutaj o ten górny układ powietrzny jeszcze, nie? No to też tam kiedyś jak mleko ładowałem, no to też kazali mi to zdjąć i tak naprawdę kto zagląda do tych rurek, no to też kazał mi to rozebrać i rzeczywiście tam kurde było trochę gnoju i tam mnie cofnęli potem na myj, nie? No ale tak poza tym, no to jak się przepukuje ten układ powietrzny, no to powinien być w miarę czysty. Myślę, że na razie, na chwilę obecną to by było na tyle, tutaj z tych gumeczek i tak dalej. Jak mi przyjdzie coś do głowy, to jeszcze dogram, a na chwilę obecną to dzięki za waszą uwagę i do następnego, trzymajcie się. No i kolejna ważna rzecz jest taka, kolejność dokręcania, ale to już chyba wspominałem, że tak jak tu jest na obrazku, nie? 1-1 po przekątnej, 1-1, 2-2 i rękoma dokręcamy. Ja akurat tu mam pustą beczkę, dlatego mam tylko na 2 motylki złapane. Bo po prostu no, na te firmy, co my jeździmy, no to nie trzeba na wszystkie 4. Ale ważne jest to właśnie, żeby dość no tak, nie przez rurę wiadomo i nie młotkiem, ale żeby tak dość mocno dokręcić te dekielki. Bo o ile Felbiner ma fajne te uszczelki szerokie, to Spitzer potrafi bardzo często puszczać produkt bokiem. Jeżeli macie nabite, nie wiem, 1,5 bara, 2 bary i pierdolnie wam ta uszczelka, to po prostu ona wyjdzie tutaj kurczę na wierzch i no już jest po zawodach. To będzie wam jedno, że sypał się produkt, a drugie, że broń Boże nie dokręcajcie wtedy tego dekla, tylko po prostu zatrzymajcie kompresor, spuśćcie ciśnienie i jako no pierwsze co, no to beczkę opuszczamy na dół. Wyłączamy kompresor, spuszczamy na dół beczkę, a później no to jak najszybciej zredukować ciśnienie w beczce. Bo to nie ma szans i nawet nie wolno ani otwierać, ani za bardzo dokręcać tych dekli, jeżeli są pod ciśnieniem. Tam sobie w necie jak poszukacie, jak gościu właśnie rozładowywał chyba cement albo coś takiego dolnosypem i mu zaczęło się sypać. I dokręcał, jak go wypierdoliło, to razem kurwa z tym deklem dobrze go nie zabiło. No, tam potem wyszedł gdzieś za tego silosa, więc możecie poszukać tam kurczę w necie.
Więc to lepiej dokręcić, albo, no, a tym bardziej jeżeli po kimś bierzecie beczkę, że ktoś tam albo dokręcił, albo nie dokręcił, no nigdy nie wiadomo. To najlepiej od razu, kurczę, sobie przed rozładunkiem wejść i zerknąć i wtedy jest, kurde, pewność. Sprawdzić te kolejówki, sprawdzić, kurczę, ten tylny zawór. I nie, tam nie moje oczywiście, żeby rozbierać to wszystko i wszystkie uszczelki oglądać, ale po prostu podokręcać. No, dla swojego bezpieczeństwa, bo to, kurde, no nie są żarty. Sobie można naprawdę, kurde, bałagan narobić albo jeszcze się zabić przy tym. Tutaj jeżeli chodzi o taki fajny patent, żeby wam beczka nie zaparowała, nie? Jak jest umyta i na przykład jednego dnia myjecie, na drugi dzień ładujecie, to u góry ten zaworek, wiadomo, musi być otwarty tamten, ale tutaj sobie zostawiacie szyber, kurczę, na noc uchylony, otwarty albo coś i naprawdę robi to robotę. Jeżeli są jakieś wilgotne noce czy coś, no nawet, kurczę, wiecie, tak aby tylko przepływ powietrza był, żeby tam nic nie wpadło, nie wleciało. A naprawdę ta beczka albo dużo mniej zaparuje, albo w ogóle. Ale to taki pomocny patencik. No akurat tutaj dzisiaj jest ciepło i sucho, to tam sobie potem tylko wieczorkiem otworzę. A na razie nie chcę, żeby mi, kurczę, jakieś muchy albo pająki wlazły. A tak to no naprawdę przydatna rzecz. Akurat siedzę, montuję i zauważyłem, że nie pożegnałem się z wami. Tak więc mam nadzieję, że pomogłem i do następnego. Trzymajcie się. Udanego weekendu. Cześć.